Witam słuchaczy i widzów moich podcastów historycznych. Dziś opowiem Wam historię bitwy, która wstrząsnęła Rzeczpospolitą, pokazała siłę litewskich wojsk, ale także okrucieństwo wojny. To będzie opowieść o zimie, ogniu i strachu, który ogarnął całe miasto. To historia bitwy o Mozysz w lutym 1649 roku. Rok 1648 wstrząsnął Rzeczypospolitą. Na południowych Kresach wybuchła rebelia, która wkrótce zmieniła się w otwartą wojnę. Przyczyn było wiele. Wyzysk kozackich wiosek, konflikty między magnaterią a drobną szlachtą, religijne napięcia między prawosławnymi a katolikami, a także osobista tragedia Bohtana Chmielnickiego, który po utracie majątku i rodziny poprzysiągł zemstę polskiej szlachcie. Wiosną i latem 1648 roku wojska powstańcze odniosły spektakularne zwycięstwa. Pod Żółtymi Wodami rozgromiono pierwsze polskie oddziały. Pod Korsuniem rozbito pospolite ruszenie i hetmanów koronnych. Latem Chmielnicki wkroczył na Wołyń, a jesienią pod Piłowcami rozproszył kolejne wojska Rzeczypospolitej. Król Władysław IV zmarł późną wiosną 1648 roku, a tron pozostał pusty. Szlachta podzielona dopiero w listopadzie wybrała na króla Jana Kazimierza, który objął władzę w kraju ogarniętym chaosem. Bunt nie był już tylko powstaniem kozackim. Przerodził się w masowy ruch społeczny. Na Ukrainie wybuchła prawdziwa rewolucja. Chłopi palili dwory, mordowali szlachtę i duchowieństwo katolickie. Kozacy zyskali poparcie Hanatu Krymskiego i huki wsparły kozaków. Zima, luty 1649 roku. Mróz ścina rzeki, śnieg skrzypi pod kopytami koni. Na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, wśród bagien i lasów Polesia, płonie wojna. W Mozyrzu, starym grodzie nad Prypecią, schronili się kozacy uchodzący przed litewskimi wojskami. Rzeczpospolita była wyczerpana. Kiedy wojska kozackie i chłopskie zaczęły wydzierać się na północ, Wielkie Księstwo Litewskie poczuło się zagrożone. Na czele litewskiej armii stanął Janusz Radziwiłł, hetman polny litewski. Zimą zebrał około 11 000 żołnierzy, głównie jazdy, husarii, petychorców, rajtarów i lekkiej jazdy tatarskiej. Celem było odzyskanie Mozyrza, miasta nad Prypecią, które wpadło w ręce kozaków i stało się dla nich ważnym punktem oporu. Wojska Radziwiłła wyruszyły w zimowy marsz. Ciężkie tabory, wozy z zaopatrzeniem i piechotą zostawiono w Turowie, by nie spowalniać jazdy. Na czele w straży przedniej jechał doświadczony dowódca Paweł Pawłowicz, a wraz z nim 3 chorągwie tatarskie. To oni pierwsi mieli stanąć oko w oko z przeciwnikiem. Mozyrz, otoczony rzekami i bagnami, wydawał się trudny do zdobycia. Radziwiłł wiedział, że czas działa na jego niekorzyść. Trzeba było uderzyć, zanim kozacy umocnią pozycję i sprowadzą posiłki. Była mroźna noc z 8 na 9 lutego. Straż przednia Pawłowicza rozbiła biwak w pobliżu miasta, licząc na spokojny sen przed bitwą. Kozacy zdeterminowani i znający teren postanowili uderzyć pierwsi. Pod osłoną ciemności, w śniegu i lodzie ruszyli na obozowisko litewskiej straży. Wyobraźcie to sobie, w ciszy poleskiej nocy nagle rozległ się ryk. Strzały z różnic, błysk pochodni. Konie rżą, ludzie budzą się z krzykiem. Straż Pawłowicza została zaskoczona, ale nie rozbita. Chorągwie tatarskie i litewscy rajtarzy stawili twardy opór. Do rana walki trwały na przedpolach miasta. Pawłowicz utrzymał pozycję, a kozacy musieli cofnąć się w stronę umocnień Mozyrza. 9 lutego.
Kiedy świt rozjaśnił pola pokryte śniegiem, nadciągnęły główne siły Radziwiłła. Hetman osobiście poprowadził wojska do ataku na pozycje kozackie. Kozacy bronili się za wzięcie zawałów ziemnych i drewnianych barykad. Przewaga liczebna i zapał litewskiej kawalerii robił swoje. Radziwiłł rozkazał szturm. Rajtarzy Ganhofa i chorągwie tatarskie wspięły się na wały. Strzały z rusznic zmieszały się z dźwiękiem szabel i okrzykami bojowymi. Wkrótce litewskie oddziały wdarły się do miasta. To, co nastąpiło potem, było typowym, lecz strasznym obrazem XVII-wiecznej wojny. W mieście wybuchła panika. Kozacy cofali się, niektórzy próbowali uciekać przez zamarznięte rzeki. Wojska Radziwiłła rozpoczęły grabież i pacyfikację miasta. Według wspomnień Bogusława Maskiewicza, świadka tych wydarzeń, szczególną brutalnością wykazała się niemiecka rajtaria, plądrując domy i paląc zabudowania. Pułkownik kozacki Micheńko został schwytany i stracony, według przekazów wbity na pal, a inni przywódcy zostali ścięci. Mozysz płonął. Dym unosił się nad miastem jeszcze długo po bitwie. Z militarnego punktu widzenia zwycięstwo było pełne. Litewska armia opanowała Mozysz, odcinając powstańców od ważnego punktu oporu na północy. To poprawiło morale wojsk Rzeczypospolitej i pokazało, że można powstrzymać powstańców nawet w trudnych zimowych warunkach. Ale cena była wysoka. Miasto zostało zniszczone, ludność częściowo wycięta, a brutalność wojny pozostawiła głęboką ranę w sercach mieszkańców Polesia. Dla historii powstania chmielnickiego bitwa o Mozysz była jednym z pierwszych poważnych ciosów zadanych rebeliantom przez siły Rzeczypospolitej. Jednak konflikt miał trwać jeszcze wiele lat, a krwawe epizody podobne do tego miały się powtarzać. Bitwa o Mozysz pokazuje nam w miniaturze cały dramat XVII-wiecznej wojny. Szybkie manewry jazdy, nocne ataki, szturmy, nagrody i cierpienie cywilów, którzy w tym konflikcie stawali się ofiarami obu stron. Pamiętamy zwycięstwa i nazwiska hetmanów, ale rzadko wspominamy o tych zwykłych mieszkańcach Mozyrza, których domy spłonęły w lutym 1649 roku. To była opowieść o bitwie o Mozyrzu, o zimowym marszu Radziwiłła, odwadze straży Pawłowicza i tragicznym losie miasta. Dajcie znać w komentarzach, czy znaliście tę historię i o jakich innych zapomnianych bitwach Rzeczypospolitej chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia w następnym podcaście i pamiętajcie, historia kryje w sobie wiele dramatów, o których wciąż warto mówić.